Powiedzmy sobie szczerze, wielu programistów nie ufa w jakość kodu, który generuje dla nich sztuczna inteligencja. Czy z tego powodu powinniśmy zupełnie zrezygnować z usług AI w kontekście pracy programisty? Wydaje mi się, że niekoniecznie, a w tym odcinku postaram Ci się pokazać dlaczego. Jedziemy. Cześć, witajcie, z tej strony Przemek, to jest kolejny odcinek Przeprogramowanych, a w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nietypowe zastosowanie sztucznej inteligencji w kontekście automatyzacji i CI/CD. Zanim zaczniemy, jak zwykle zapraszam do subskrybowania kanału, zapisów do przeprogramowanego newslettera i do sprawdzenia szkolenia opanujfrontend.pl, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. No dobra, przejdźmy teraz do sztucznej inteligencji. Skoro, tak jak wspomniałem na początku, być może jesteś nieufny względem kodu, który produkuje sztuczna inteligencja, to w jakich innych kontekstach tego typu modele mogłyby się okazać dla Ciebie użyteczne? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na chwilę zastanowić się, skąd te modele, głównie modele językowe, czerpią wiedzę, jak wyglądał ich proces treningu i jak możemy to przełożyć na codzienność programisty. Mówi się, że modele językowe, wielkie modele językowe takie jak GPT-4, Cloud czy Google Gemini były uczone na, w cudzysłowie, całym internecie, a właściwie na treściach publikowanych przez człowieka. Zadanie tych modeli było proste. Naucz się wszystkich wzorców, które pojawiają się w dowolnym języku, w którym te treści zostały stworzone, a następnie bądź w stanie generować nowy tekst w oparciu o wzorce, które zauważysz na przykład w wypowiedziach na forach, w komentarzach, czy w dowolnym innym miejscu, gdzie człowiek zostawił jakiś ślad po sobie. My jako programiści takie ślady zostawialiśmy chociażby na forach pokroju Stack Overflow, gdzie prawdopodobnie większość widzów tego filmu miała okazję rozpocząć chociaż jeden wątek, w którym pojawiło się pytanie, fragment logów aplikacji albo fragment jakiegoś błędu, no i oczekiwanie na odpowiedzi. W zależności od tego, jak popularny był to problem, tych odpowiedzi było kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a sztuczna inteligencja, która uczyła się na tych treściach, mogła zobaczyć pewnego rodzaju dopasowania pomiędzy logami pochodzącymi z aplikacji albo z procesów CI/CD, a odpowiedziami, które generują programiści. Mając na uwadze właśnie taki aspekt trenowania sztucznej inteligencji, postanowiłem sprawdzić, czy modele takie jak GPT-4 albo Cloud 3 będą w stanie debugować problemy pojawiające się na etapie budowania aplikacji na GitHub Actions w trakcie trwania procesów CI/CD. No i zobaczcie, jakie efekty udało mi się osiągnąć. Tworząc pipeliny i scenariusze CI/CD często zdarza się, że przy bardziej złożonych przypadkach utrzymanie stabilnego pipeline'u jest niemałym wyzwaniem. Kiedy na przykład próbujemy tworzyć pipeliny związane z testami end-to-end, to zdarza się, że te testy na przykład lokalnie przechodzą, ale już na środowisku CI/CD zaczynamy mieć jakieś problemy ze stabilnością. No i tutaj właśnie taki problem ze stabilnością widać. 4 razy uruchomiłem ten sam scenariusz, tylko raz przeszedł, 3 razy nie przeszedł i ja tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Chciałbym Ci pokazać jedną z nowych akcji, którą utworzyłem na potrzeby naszego szkolenia, a mianowicie GPT Debugger. W tej akcji, którą również możesz wykorzystywać w Twoim repozytorium, korzystam z integracji z platformą OpenAI do tego, żeby analizować logi ze scenariuszy CI/CD. Przyjrzyjmy się najpierw temu, w jaki sposób można z tej akcji skorzystać. Więc tak, mamy naszego GPT Debuggera, Debug Flaky CI/CD Pipelines w GPT-4. Mamy jakiś input. Tutaj będziemy potrzebować klucza do platformy OpenAI. No i ten klucz możesz na samej platformie pobrać. Ja tutaj tych kluczy mam kilka. Jednym z tych kluczy jest na przykład Opanuj Frontend Key. Taki sam klucz powinieneś stworzyć właśnie w Twoim przypadku. Jeśli masz już dostępny ten klucz, to dokumentacja README tej akcji mówi o tym, że po pierwsze powinieneś przekierować error log Twojego polecenia, które failuje do pliku GPT error log, a następnie użyć właśnie tej akcji, czyli przeprogramowanie GPT Debugger. Tutaj możesz podać brancha main, żeby uzyskać dostęp do najnowszej wersji. Bardzo ważnym elementem jest to wyrażenie if, które sprawi, że wykonywanie tego scenariusza nie zostanie przerwane, jeśli coś po prostu pójdzie nie tak. Tutaj musimy dodać albo if failure, albo if always, zgodnie z tym, co mówi dokumentacja, i wtedy ten ostatni krok się wykona. Jeśli wszystko masz skonfigurowane poprawnie, jeśli podałeś ten klucz, to w akcji wykona się zapytanie do platformy, a ten plik GPT error log zostanie przeanalizowany przez GPT-4. Zobaczmy teraz, jak to działa, wykorzystując ten fragment, który znajduje się w README. Przejdźmy do naszego projektu. Jestem teraz w scenariuszu z testami end-to-end. No i tutaj na samym końcu mam ten problematyczny krok polegający właśnie na wywoływaniu tych testów. Próbowałem go analizować, próbowałem sprawdzać, co tam się dzieje, ale tak naprawdę nie mam pojęcia. No więc przekierujmy sobie tutaj ten log z tego polecenia
do pliku GPT-error-log. Ten plik będzie tworzony właśnie na lokalnej maszynie, która uruchamia te wszystkie zadania, a następnie próbujmy tutaj wykorzystać tę naszą akcję. Jak wygląda to użycie? No mamy tutaj tę sekcję uses, która używa tej akcji z naszego repozytorium. Mamy tutaj właśnie ten parametr failure, no i podajemy klucz z sekretem, który jest już w moim repozytorium. Tak skonfigurowany scenariusz możemy uruchomić i zobaczyć, co ta integracja pokazuje względem naszego scenariusza. Wróćmy teraz do samego repozytorium. Tutaj mamy ten nasz workflow i uruchommy teraz nowy scenariusz już w momencie, kiedy mamy tego debuggera zaaplikowanego. Wejdźmy sobie w przejście tych wszystkich kroków. Tutaj mamy uruchomienie joba, no i zobaczymy zaraz, co się stanie. Tutaj mamy konfigurację Node'a, instalowanie zależności, będzie też instalowanie testów end-to-end, więc ja pozwolę sobie na krótkie cięcie i zaraz zobaczysz, jak wygląda działanie samego debuggera. Mamy już dostęp do odpowiedzi z GPT-4 i przyjrzyjmy się temu, co tutaj nasz asystent oparty o sztuczną inteligencję podpowiada. Jaki jest obszar problemu? CI/CD pipeline nie przechodzi, dlatego że testy end-to-end mają problem error connection refused, kiedy próbują nawigować po adresie naszej aplikacji. No i co tutaj mamy? Jakie są potencjalne powody? Aplikacja nie jest uruchomiona. Myślę, że to nie jest dobry powód, no bo aplikacja jest na zdalnym środowisku. Aplikacja jest uruchomiona, ale na innym porcie. Tutaj już mam pewne wątpliwości co do tego komentarza, właściwie już mam pewną wskazówkę. Mam jakieś problemy z konfiguracją środowiska CI/CD. No już po tym fragmencie widać, że tak naprawdę błędem jest to, że staramy się uruchamiać te testy na localhostie. Mamy jeszcze jakieś informacje dodatkowe o tym. Dodatkowo w punkcie 3 mamy informację o tym, że CI/CD musi być tak skonfigurowane, żeby localhost mógł być testowany. Przecież nam w ogóle nie chodzi o localhosta, nam chodzi o jakieś środowisko, na przykład staging, na którym te testy powinny być uruchomione. Więc wróćmy do naszego projektu i zobaczmy, jak to jest z tą konfiguracją Playwrighta. Ok, no z konfiguracją Playwrighta jest tak, że testy będą uruchamiane na localhostie 3000, chyba że ja podam tutaj zmienną end-to-end URL. Jeśli ta zmienna end-to-end URL będzie podana do komendy, no to potencjalnie ten problem powinien zostać rozwiązany. Więc tak, ja sobie tutaj dodaję tego enva, wklejam sobie adres aplikacji, gdzie te testy powinny być uruchomione, no i sprawdzimy, czy to nadal jest problem. Scenariusz jest uruchomiony, poczekajmy minutkę, żeby zobaczyć, czy ta zmiana faktycznie pomogła ten problem rozwiązać. Krótkie cięcie, scenariusz został zrealizowany, jak widzisz jest zielony, faktycznie okazało się, że problemem była błędna konfiguracja Playwrighta. Tak jak wspomniał GPT-4, testy były uruchamiane na localhostie, a nie na właściwym środowisku. Zaktualizowaliśmy zmienną środowiskową, no i testy zaczęły działać. Więc jak widzisz, ten potencjał do integracji pomiędzy GitHub Actions i OpenAI jest naprawdę spory. GPT-4 jako model językowy naprawdę dobrze radzi sobie z fragmentami kodu czy z jakimiś logami, na temat których może mieć jakieś opinie i chociażby w takich scenariuszach można takie rozwiązania integrować. Mówię, że jest to rozwiązanie, które zawsze i wszędzie pomoże w rozwiązywaniu problemów, bo my sami traktujemy to jako eksperyment, no ale jest to coś, co można testować. A teraz troszkę informacji zza kulis, jak to wszystko działa. Mamy tutaj nowe repozytorium GPT Debugger, w którym w głównym folderze jest akcja Action YAML. Dzięki temu możemy tej akcji używać jako tak zwanej Composite Actions. I tutaj jest ta podstawowa konfiguracja, czyli metadane, branding, dzięki któremu możemy te akcje wystawić w marketplace. Jeden bardzo ważny input, czyli klucz do platformy OpenAI. No i informacja o tym, że akcja powinna działać w formie composite, czyli powinna być fragmentem oryginalnego scenariusza. Dzięki temu mamy dostęp i do systemu plików, i do jakiegoś dodatkowego kontekstu, który chcielibyśmy tutaj dodawać. Tutaj poniżej widać jedną ciekawą rzecz, której ja jeszcze jakiś czas temu nie byłem świadomy. Mianowicie, jeśli korzystamy z akcji w tym trybie composite, to te skrypty będą mogły być uruchomione na maszynie oryginalnej, na której uruchamia się cały scenariusz. Tutaj możemy wykorzystać akcję GitHub Action Path, żeby ta akcja miała dostęp do reszty tego repozytorium, dzięki czemu możemy tutaj po prostu kodować jakieś fragmenty automatyzacji i nie musi być to część tego bazowego projektu. A jak działa cały ten proces? Podobnie jak również w przypadku lambd, o których mówiłem wcześniej, mam tutaj pliki TypeScriptowe. Te pliki TypeScriptowe buduję narzędziem NCC od Vercela, żeby dostać jeden wynikowy JavaScript. Ten JavaScript wbijam akurat do repozytorium, bo dzięki niemu ta akcja będzie mogła go odnaleźć i uruchomić. No i w środku integruje się już z platformą OpenAI. Tutaj mam wybór modelu, wybór tego pliku, który ma być czytany. No i przede wszystkim to jedno zapytanie chat completions create, gdzie podaję sobie model, podaję sobie prompt,
no i uzyskuje jakąś odpowiedź. A jak wygląda sam ten prompt? Prompt prezentuje się w ten sposób, to jest jedno wielkie pole do eksperymentów, natomiast w moim przypadku piszę tutaj do GPT, że jesteś ekspertem w debugowaniu problemów z CI/CD. Zostałeś poproszony o to, żeby rozprawić się z jakimś problemem. Ten problem jest tutaj w tagach error-log. No i teraz tak, jeśli log jest pusty, bo na przykład źle skonfigurowaliśmy akcję, nie przekazaliśmy tego kontentu w poprawny sposób, to natychmiast zakończ konwersację, a jeśli ten log jest niepusty, to masz ten problem rozwiązać w określony sposób. Najpierw zidentyfikuj obszar problemu, podaj 3 potencjalne powody tego problemu, podaj rozwiązania dla każdego powodu problemu, a jeśli ten powód jest oczywisty, jakiś trywialny, a na przykład programista go przeoczył, no to masz zgodę na to, żeby bezpośrednio przejść do rozwiązania. Bądź precyzyjny, wyrażaj się stosunkowo prosto i krótko, nie powielaj moich pytań, nie dodawaj żadnych wrażliwych informacji, nie powtarzaj informacji i też nie używaj markdowna, bo nie mamy go jak wyrenderować. To są logi na maszynie, używaj plain tekstu. No i jak widzisz, dzięki takiej integracji myślę, że uzyskujemy całkiem ciekawy scenariusz, który w Twoim przypadku powinien zadziałać jako pobudzenie do działania, jakieś pobudzenie kreatywności. Ty sam możesz zastanowić się, jak te modele OpenAI mogą działać w kontekście Twoich automatyzacji na GitHub Actions. Jeśli podobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i sprawdź również stronę opanujfrontend.pl. Tam więcej informacji o tym, jak sztuczną inteligencję można wykorzystywać w kontekście zawodu programisty. Do zobaczenia.